Czas developingu gier może być długi, może być bardzo długi, a potem się okazuje, że nie było na co czekać. Jednym z dobrych przykładów jest Duke Nukem Forever, który wyszedł jak wyszedł, ale po takim czasie chyba każdy spodziewał się czegoś lepszego. Czasami jednak lepiej zostawić grę w spokoju i dać jej spokojnie umrzeć. Cześć, ja nazywam się Krzysztof Energik Micielski, a to recenzja gry Kapitan Blood w wersji na PlayStation 5 Pro. Zapraszam. Kapitan Blood powstawał 22 lata. No dobrze, to nie jest zbyt precyzyjne określenie, więc może inaczej. Pierwsze wzmianki o kapitanie Krew pojawiły się w 2003 roku. 22 lata później gra wychodzi na światło dzienne. Pytanie, czy warto było czekać? Akcja przenosi nas do XVII wieku na Morze Karaibskie. Tytułowy bohater, kapitan Blood, podejmuje się misji odnalezienia pewnej damy, Lorraine, porwanej przez hiszpańskich piratów. W trakcie tego zadania czeka go walka na morzu, napadanie na hiszpańskie porty, jak i walka z masą natrętnych pożeraczy tortilli. Kapitan Blood to gra typu hack and slash i tak, wiem jak to wygląda. Faktycznie tytuł prezentuje się jakby PlayStation 2 miała poradzić sobie z nim bez problemu. To nawiązanie do PlayStation 2 nie jest przypadkowe, bo deweloperzy postanowili po prostu zerżnąć trochę pomysłów z God of War, tylko przekabacić je na język piracki. Niestety gra też pokazuje, że skopiować pomysły owszem jest łatwo, ale do tego, aby gra była tak epicka jak pierwsze przygody Kratosa, to niestety długa droga. Ale po kolei. Kapitan Blood to awanturnik jak się patrzy. Wyposażono go w szablę, którą może zadawać ciosy wolne i silne, jak i słabe, ale szybkie. Do tego dochodzi zestaw kombosów. Oprócz tego ma swój wierny pistolet, którym może razić na niewielkie odległości, ale pukawka ma to do siebie, że się bardzo długo przeładowuje. Oraz granaty, tudzież bombki, które pozwolą oczyścić na chwilę lokację z pałętających się Hiszpanów. To nie koniec atrakcji, bo kapitan może podnosić po pokonanych przeciwnikach broń i skorzystać z nich przez krótką chwilę, aż ta się nie popsuje. I tutaj ciekawa rzecz, bo przyjdzie nam walczyć potężnym dwuręcznym mieczem, tasakami, rapierem, strzelać z flinty czy dwóch pistoletów, a nawet rzucać wybuchającym krasnoludem. No i mamy jeszcze tryb szału, który pozwala zadawać ciosy bez obawy o to, że przeciwnik przerwie nasze combo. Nie zabrakło krwawych wykończeń, których mamy tutaj 4 rodzaje. Z początku jeden, ale pozostałe można dokupić. Jeszcze do tego wrócę. Ciosy kończące mają różne właściwości, których wykorzystanie pod koniec gry będzie kluczowe. Wzorem God of War zaproponowano kamerę, nad którą nie mamy kontroli. W założeniu miała pokazywać akcję z jak najlepszej strony, rzeczywistość jest jednak inna. Wiele razy będziesz walczył z przeciwnikami, których nie widzisz, bo kamera akurat w tej lokacji pokazuje akcję tak, a nie inaczej. Wiele razy podczas przechodzenia do innej lokacji zmienią się kierunki i tam, gdzie szedłeś do przodu, nagle idziesz do tyłu i się po prostu wracasz do lokacji, z której przed sekundą wyszedłeś. Kamera nie jest najszczęśliwsza i przyznam szczerze, że częściej przeszkadza niż pomaga. Sporym mankamentem gry jest sama walka. Jest żmudna i nudna. Gra nie jest przesadnie trudna, ale przez to, że przeciwnicy są dość wytrzymali, klepanie ciągle jednego komba strasznie nudzi. Pułapką też były ciosy kończące. Jeden z nich sprawia, że z przeciwnika wypadają pieniądze, a za hajs ulepszasz postać, więc po co używać innych wykończeń zamiast tego jednego? No właśnie, autorzy wpadli na pomysł, aby ogólną bylejakość produkcji przykryć ilością wrogów. Czasami jest ich kilkunastu, a walka, jak wspomniałem, długa, nudna i żmudna, więc pomimo, że akcja na ekranie jest niby sroga, to ziewasz z nudów. Pod koniec gry znaczące jest zbieranie broni po przeciwnikach. Jest do tego specjalny cios kończący, bo ilość Hiszpanów jest ogromna i ciężko przez to wszystko ze standardową szabelką przebrnąć. Przeciwników można podzielić na kilka rodzajów. Czerwoni, których można wykończyć jednym ciosem, ale ci pojawiają się w zasadzie tylko na początku gry. Dalej są niebiescy, których od razu wykończyć już się nie da. Potem pojawiają się grubasy w zbrojach, którym trzeba najpierw ją rozbić, krasnoludy rzucający granatami, czy wielcy wikingowie z ogromnymi toporami. Każdy z nich, a trzeba przyznać, że raczej występują w grupach, to ciągłe klepanie jednego kombosa w nadziei, że w końcu pojawi się nad ich głowami znacznik, który pozwoli typa zmieść z planszy ciosem kończącym. Niektórzy z potężniejszych przeciwników dodatkowo jeszcze blokują strzały z pistoletu, co nie pozwala ich za szybko
wyeliminować. Gra też jest o dziwo dość krwawa i to potrafi ucieszyć Michę. Jucha leje się na lewo i prawo, pozostawiając sporej wielkości kałuże na podłożu. Kapitan Blood potrafi odcinać głowy, ale nie tylko. Dobrze rzucona bombka i z przeciwników zostaną oderwane nogi czy inne kończyny. Tutaj muszę pochwalić brutalność, bo fajnie kontrastuje z komiksową oprawą i dorzuca takiej, ogólnie pojętej fajności do produkcji. Szkoda jedynie, że ciała dość szybko znikają i po niedawnej masakrze pozostaje jedynie wspomnienie. Nie zabrakło znajdziek i są to skrzynie ze skarbami, w których, co za niespodzianka, jest oczywiście złoto, ewentualnie odnawianie energii czy paska szału. Złoto jest ważne, bo za nie kupujemy kolejne upgrade'y zdrowia, nowe kombosy, z których wiele pewnie nawet nigdy nie zobaczysz, no i oczywiście ciosy wykończeniowe. Aby trochę uatrakcyjnić grę, mamy też bitwy morskie, jednak nie sterujemy w nich statkiem, a biegamy po naszym okręcie i strzelamy z dział do krążących wokoło nas statków przeciwnika. I jest to dość zabawne, bo statki opuszczają szalupy z Hiszpanami, którzy jeśli do nas dotrą, dokonują abordażu na nasz okręt i nie dość, że musimy unikać ostrzału przeciwnika, samemu próbować zatopić okręty, no to jeszcze czeka nas walka na pokładzie. Muszę przyznać, że te walki morskie są całkiem fajne i potrafią podnieść adrenalinę, ale ponownie, miejscami w mojej opinii trwają za długo i wkrada się nawet tutaj uczucie nudy. Oczywiście mamy też walkę z bossami. Nie mogę powiedzieć, że zapadają w pamięć. Każdy z piratów ma coś unikalnego i wymaga trochę innej taktyki, ale do bossów z Kratosa, to brakuje bardzo dużo. Gra też nie ma zbyt dobrze rozłożonych checkpointów. W przypadku śmierci czasami musimy powtórzyć spory kawałek z oczywiście potwornie żmudnymi walkami. Jednym z najgorszych momentów jest ten tutaj, gdzie musimy zniszczyć działo i walczyć z kolejnymi falami wroga. Ostatnia fala wypuszcza nam absurdalną ilość przeciwników. Wpadnięcie w wianuszek adoracji powoduje, że nie można się wydostać i szybko się ginie. Jeśli to się stanie, całą sekwencję trzeba powtarzać od nowa. To powoduje, że chcesz po prostu rzucić padem w telewizor. Oprawę wystylizowano na taką bardziej komiksową. Jeśli miałbym wybrać coś w podobnym stylu, chyba powiedziałbym, że Brutal Legend. Nie był to zły pomysł, bo ogólna stylizacja trochę maskuje biedę graficzną Kapitana Blada, bo gra faktycznie wygląda jakby wyszła 22 lata temu. Podobały mi się cutscenki, niektóre są fajnie pomyślane i dynamiczne. Pochwalić muszę też fizykę, jest co prawda absurdalna, bo postacie wykręcają się w przedziwne kierunki wbrew pozorom i pasuje to do ogólnego szalonego klimatu całości. Na pochwałę również zasługują tła. Czasami wypadają całkiem przyjemnie, szczególnie lokacje w miastach. Widać jednak, że autorzy nie próbowali na siłę dopasować gry do dzisiejszych standardów, a pozostać w bezpiecznej strefie PlayStation 2. Gra miejscami widać, że jest też niedorobiona. Błędy i glitche są dość częste, a to raz postać będzie chodziła w powietrzu, czy czasami w cutscenkach niektóre modele pozostaną zawieszone w przestrzeni, nie jak tutaj trawa zamiast poruszać się z obiektem. Przenikanie elementów też jest na porządku dziennym, tym bardziej to razi, że tego typu kwiatki występują na cutscenkach i w zbliżeniach, które jak dla mnie powinny być dopieszczone na maksa. Choć doceniam, że gra ani razu mi się nie powiesiła. Kapitan Blood to taka gra, która przejdzie bez echa, ale pewnie znajdzie swoją malutką niszę. Niestety, muszę przyznać, że lepiej chyba było zostawić projekt w spokoju i dać mu po prostu szczęznąć. Sam motyw piracki jest nawet spoko, miejscami oprawa, pomimo biedy, jest taka, dość zabawna, ale sam gameplay to niestety powtarzalność i żmudne klepanie ciągle tych samych przycisków. Myślę, że w projekcie był duży potencjał, ale zabrakło dopracowania detali i szczegółów, aby osiągnąć coś fajnego. To raczej tytuł na raz. Grając, los kapitana był mi całkowicie obojętny. Nie potrafiłem się wkręcić ani w historię, ani w system walki. Widać, że próbowano wziąć co lepsze elementy z Kratosa od Santa Monica, ale to nie wystarczyło. Grze brakuje trochę własnej tożsamości i miejscami ma się wrażenie, że jest bezpłciowa i nijaka. Czy warto zagrać? Od biedy, jakby kosztowała 3-4 dyszki, można sięgnąć, choć podejrzewam, że wilk morski, Kapitan Blood, szybko was znudzi i zmęczy. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki jak zwykle w opisie.